Wchodzi taka para do gabinetu i pierwsze co słyszę, a bo ty mu za dużo pozwalasz, a bo ty mu tylko wszystko zakazujesz, a bo to, a bo I pośrodku dziecko, a bo, nie? dokładnie. I dziecko, które tak naprawdę nie wie, kogo ma słuchać, co ma robić i jak funkcjonować. Halo, tu autyzm. Dzień dobry, dzięki, że wpadliście na ten kanał. Zachęcam do tego na wstępie, żeby subskrybować, komentować. Jeżeli usłyszycie jakieś treści, które Was zaintrygują albo macie dodatkowe pytania, zachęcamy do tego, żeby reagować. A dzisiaj będzie o kryzysie w związku, w małżeństwie. Mam nadzieję, że będzie też ciut pogodniej. Powiemy sobie o metodach radzenia sobie z tymi dołami w relacji. Moim gościem psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog, diagnosta, specjalista psychomedik.pl, sieci klinik psychologiczno-psychiatrycznych, Marzena Stelmach-Tondos. Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że nasza rozmowa będzie też miała dzisiaj taki wymiar częściowo uniwersalny dla wszystkich par, ale zacznę w temacie naszego kanału. Czy rodzice częściej wychowują autystyków razem, czy jednak osobno? No i tutaj na to pytanie tak naprawdę, gdybym miała odpowiedzieć statystycznie, no to nie ma żadnych takich badań popartych faktycznie liczbami, dlatego że takie badania nie są raczej prowadzone. Natomiast no niestety bardzo często zdarza się tak, że z różnych przyczyn, o których pewnie będziemy mówiły, po pewnym czasie, szczególnie na początku, kiedy te problemy są największe, no, rodzice rozstają się, tak? Ale to z różnych przyczyn. I też, żeby od razu było tak jasno powiedziane, to nie autyzm jest przyczyną rozstania, tak? Żeby tutaj dobrze, że pani powiedziała o tym, o uniwersalności naszej rozmowy, bo tutaj już na początku chcę to bardzo zaznaczyć. Nie autyzm jest przyczyną rozstania nawet par wychowujących dzieci neuroatypowe. I nie też te dzieci, prawda? Oczywiście, że nie. Dlaczego tak ważne jest, żeby zrozumieć dogłębnie diagnozę? Jak wiedza o kondycji naszego dziecka przełożyć ma się na kondycję naszej relacji? Ojej, to jest bardzo ważne pytanie. Dziękuję za nie, ponieważ psychoedukacja to jest coś, co powinno być bardzo, bardzo, bardzo propagowane, bo to, o czym pani mówi, tak naprawdę ma dużą zależność i jest bardzo ważne. My, rodzice, muszą zrozumieć, powinni zrozumieć, dlaczego to dziecko w ten, a nie inny sposób funkcjonuje, żeby po pierwsze lepiej wspierać dziecko, pomagać, na przykład w sytuacjach, w których można zapobiec różnym zachowaniom, ale też, żeby rodzice mogli sami lub przy udziale terapeuty dziecka nawet opracować jakiś plan działania. Czym to będzie skutkowało? Tutaj nie wchodząc głębiej, przede wszystkim zmniejszoną ilością kłótni. Kłótnie rodzica, to jest takie koło, rodzice mają konflikty, kłótnie, to wpływa na funkcjonowanie dziecka. Gorsze funkcjonowanie dziecka będzie powodowało narastające kłótnie rodziców i będziemy mieli błędne koło. A tymczasem, jeżeli rodzic wie, w którym momencie powiedzieć stop, jak zareagować, kiedy rodzic wie, że to, że dziecko nie posłuchało, nie wykonało polecenia, to nie jest z jego leniwości, a że jest leniwe, to nie jest dlatego, że jest niegrzeczne, że go nie słucha, tylko dlatego, że nie ma zasobów, że inaczej funkcjonuje, tak, jego funkcje wykonawcze niestety są w deficycie. Kiedy rodzice poznają to wszystko i kiedy dostaną jasne, konkretne informacje, co z czego wypływa, jest im po prostu też łatwiej funkcjonować razem w rodzinie. Automatycznie też bardzo często powoduje to przynajmniej próbę eliminowania kolejnego czynnika, który jest tutaj ważny, jeżeli chodzi o konflikty i o rozstania, a mianowicie różne sposoby wychowywania. Jeden rodzic, najczęściej tutaj, no nie chcę być stereotypowa, ale no najczęściej mama wychowujący tak właśnie no, ciepło, pozwalając gdzieś tam na więcej, ale mimo wszystko znając lepiej zasady funkcjonowania dziecka w spektrum na przykład. No a drugi rodzic, co najczęściej w gabinecie to widzę, jest to ojciec, który
traktuje dosłownie zachowania. Dosłownie jako właśnie niegrzeczne. No i co się pojawia? Wchodzi taka para do gabinetu i pierwsze co słyszę, a bo ty mu za dużo pozwalasz, a bo ty mu tylko wszystko zakazujesz, a bo to, a bo I po to, środku dziecko, a bo, nie? dokładnie. I dziecko, które tak naprawdę nie wie, kogo ma słuchać, co ma robić i jak funkcjonować. No to jakbyśmy tak miały powiedzieć, taki krok po kroku na przykładzie, jak to wygląda. Najpierw co? Pojawia się takie stopniowe pewnie oddalanie się dwóch rodziców, przytłoczenie, jakaś nerwowość. Jak to wygląda? No najczęściej najpierw to, co pani tutaj mówi o oddalaniu, najpierw pojawia się brak wsparcia. Tata, tutaj tak stereotypowo też możemy usłyszeć albo przeczytać, że no najczęściej to ojcowie nie biorą udziału w tym procesie tam wychowania czy terapii, ale to też nie zawsze dlatego, że nie chcą, tylko właśnie dlatego, że kiedy pojawia się jakiś konflikt, brak zrozumienia, no to pojawiają się wyrzuty, ty mnie nie wspierasz. No ale dlaczego mnie nie wspierasz? No bo każda próba poproszenia o wsparcie kończy się jakąś kłótnią. Brak zrozumienia, więc automatycznie mamy brak wsparcia. No to jest odsunięcie się wzajemne od siebie, tak? Następnym razem mama, to jeszcze raz przepraszam za stereotypy, mama nie poprosi już taty o pomoc. Zorganizuje sama przejazd, nie wiem, na terapię, na jakieś dodatkowe badania, tak? Co robi tata? Tutaj kolejna rzecz, kwestia finansowa. To też jest często bardzo ważna przyczyna rozstań. No, tata całymi dniami pracuje, no bo to wszystko kosztuje. Od 200 do 400 zł to są średnie ceny, w zależności od regionu, takiej terapii. Do tego dodajmy jeszcze TUS-y, które praktycznie zawsze są płatne, a przynajmniej bardzo często. Czyli treningi Umiejętności społecznych, tak. Do tego dodajmy jeszcze treningi zastępowania agresji na przykład, które też są płatne, tak. I to wszystko razem powoduje, że tata jest w pracy, mama wszystko ogarnia, i pojawia się, ty mnie nie wspierasz. Pojawia się brak rozmowy. Pojawia się też tak naprawdę, tutaj z puli seksuologa, zaniechanie intymności. Ponieważ no, to, co się wydarza w sypialni, początek zazwyczaj ma w ciągu dnia. Jeżeli my jesteśmy poddenerwowani, jeżeli jesteśmy wzajemnie na siebie nabuzowani, to też nie zbudujemy tej bliskości wcześniej. Później jesteśmy zmęczeni. Mama ogarnianiem dnia, tata pracą, to automatycznie będzie się przekładało już stricte na brak tej bliskości, intymności i bliskości fizycznej w łóżku. I tak po kolei następuje najczęściej rozpad. Dzień po dniu i coraz dalej. Myślę, że takie warczenie później na Tak, siebie, tutaj nie? właśnie to warczenie, to ja bym tutaj dorzuciła coś, czego nie powiedziałam tak literalnie, czyli brak komunikacji. Tak to nazwijmy fachowo. Komunikacja no, w tym naszym terapeutycznym, nie tylko zresztą języku, werbalna i niewerbalna ma duże znaczenie. Prawda jest taka, że kiedy mówimy o osobach w spektrum, nie tylko o dzieciach, no ale przecież dorośli też w związkach mają zaburzenia, mówimy też o teorii umysłu. Więc jeżeli nie dopytamy, jeżeli nie zapytamy tak naprawdę, co ty widzisz w tej sytuacji, czego ty potrzebujesz, to każdy z nas może mówić o czymś innym. Ja zawsze pokazuję tak w ramach psychoedukacji w gabinecie nie tylko rodzicom dzieci neuroatypowych, ale też nastolatków, bo to podobnie działa tak naprawdę. Pokazuję takie ćwiczenie właśnie z teorii umysłu. Nie powiem dokładnie, jak ono wygląda, dlatego że spalę w razie czego na przyszłość. Natomiast jest bardzo fajne, bo tłumaczy, dlaczego możemy mówić o jednej sytuacji, typu spóźnienie się do szkoły, ale każdy z nas będzie co innego w tej sytuacji widział. I my mówimy o jednym, ale mówimy innym językiem, mówimy o innych potrzebach, o innych powodach i tak naprawdę nie mówimy o tym samym. I stąd też rodzą się konflikty. I tutaj tak samo ten problem w komunikacji zaczyna bardzo wcześnie wtedy pojawiać się wśród rodziców. I tutaj jeszcze jeden wątek, szczególnie jeżeli jedno z rodziców nie przyjmuje diagnozy do wiadomości. To też jest bardzo ważna część. Pojawia się problem w tej komunikacji. Te różne metody wychowawcze też z tego wynikają. Rodzice mówią niby o tym samym,
bo jedno i drugie mówi o dobru dziecka, jedno i drugie mówi o tym, jak powinien wyglądać ich związek, ich rodzina, ale mówią innymi językami. Nie mówią o swoich potrzebach wprost. W pewnym momencie mąż nie powie do żony, wiesz, ja też bym potrzebował trochę opieki. Żona nie powie, wiesz, ja kurczę, potrzebuję tej przespanej nocy, ale wymaga, oczekuje, że się wzajemnie domyślą, jedno i drugie. Żona nie dostaje przespanej nocy, mąż nie dostaje zaopiekowania, choćby w postaci przytulenia, więc mamy to wzajemne, jak to pani nazwała, boczenie się, nie jakoś inaczej. Warczenie na siebie, tak. Także to mamy w komunikacji werbalnej, ale też niewerbalna. Postawa ciała, ogólnie to, w jaki sposób my, nie wiem, podchodzimy na przykład do partnera, tak? No, jeżeli mąż wchodzi do domu albo podchodzi do dziecka i od razu z takim w ciele, z taką agresją, to siłą rzeczy żona zareaguje. I już mamy konflikt. A mąż z pośpiechu po prostu może wejść szybko do domu, tak, a ta komunikacja niewerbalna, komunikacja ciała zostanie inaczej odebrana. To są takie szczegóły tak naprawdę, szczegóły, na które najczęściej rodzice, partnerzy małżeństwa zwracają uwagę dopiero w gabinecie, kiedy mają to zauważone. Na co dzień na to nikt praktycznie nie patrzy, no ale kawałek po kawałeczku, kamień do kamienia. I tak budujemy jęgę zwaną życiem, która się w końcu rozpada. No i teraz dziecko pomiędzy tym wszystkim, które, i to podkreślajmy, że nie jest absolutnie tej sytuacji winne, ale to, jak ono się zachowuje, no ma odzwierciedlenie w tej naszej relacji, prawda? A z drugiej strony jest też odbiciem tego, jak wygląda nasza relacja. I tutaj mamy tak, to jest takie znowu kółko powiązane, tak. Jak w takim razie komunikować się z dzieckiem? Tutaj ulubiona odpowiedź psychologów, to zależy, ale to naprawdę zależy. Oczywiście są takie główne schematy, główne wątki, tak, których należy pilnować i o które zaczepić. Jasno, konkretnie, ale też dostosowane komunikaty powinny być zarówno do wieku rozwojowego dziecka, jak i do możliwości intelektualnych dziecka. Nam się wydaje, że dziecko intelektualnych i poznawczych, to jest też ważne. Nam się wydaje, że dziecko, które ma lat 13, 10, 13, 15, no to na pewno będzie świat postrzegało i interpretowało tak samo jak my. Nie. I kiedy rodzice mówią jakiś komunikat do dziecka, ale opierają się na tym, co oni widzą, rozumieją, to nie dotrze do dziecka. Dlatego to pytanie, co ty widzisz, co ty słyszysz, co ty czujesz, jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, też jakość komunikatów, długość. No ja teraz bardzo szybko mówię, żeby dużo powiedzieć. Z natury też szybko mówię, jako typowy ADHD-owiec, więc kiedy rozmawiam z pacjentami i kiedy staram się mówić do własnych dzieci, to mówię zdecydowanie wolniej. Upewniam się, czy tak, to tak jasne, tak, jak to zrozumiałaś, tak? Jak to, gdybyśmy my tak rozmawiały, to bym się dopytała, tak? Jak to zrozumiałaś, jak to widzisz, ale też w przypadku na przykład dzieci ADHD-owych, pojedyncze, proste polecenia. Powiedzieć, zjedz śniadanie, to może być za dużo. Dla nas, dla dorosłych, no co to jest zjedz śniadanie? Ale zjedz śniadanie to jest, możesz zjeść płatki, możesz zjeść banana, możesz zjeść cokolwiek, no to zjedz czekoladę. Ale powiedzenie już zjedz kanapkę z talerza jest konkretnym. Ja wiem, że to się może wydawać infantylne, że to się może wydawać trochę głupie, no bo jeżeli dziecko jest nastolatkiem, to powiedzenie zjedz kanapkę, to tak jakby traktowało się dziecko jako troszeczkę w niepełnosprawności intelektualnej. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że bardzo często, tutaj w szczególności zawsze w ADHD-owych zaburzeniach, w ADHD-owym zaburzeniu, mamy problemy z neuroprzekaźnictwem. I w tym momencie, kiedy powiemy w jednym komunikacie 2-3 rzeczy do dziecka, ono tego po prostu nie zapamięta. Nie dlatego, że nie chce,
Ale dlatego, że to właśnie funkcjonowanie poznawcze, wykonawcze nie pozwoli mu na to. I kiedy rodzic mówi, posprzątaj pokój, wynieś śmieci, ogarnij chomika, to może zapamiętałoby posprzątaj pokój. Ale kurczę, to jest taki worek. Co to znaczy posprzątaj pokój? Dla dziecka to może znaczyć, że zabierze na przykład tą szklankę i wyniesie do kuchni. No, i już jest, przecież tutaj jest czysto, Tak. już jest posprzątane. I tutaj tak. proszę zobaczyć, i tak nieprecyzyjnie powiedziany komunikat będzie rodził problemy. Bo o ile mama na przykład zrozumie, że to był źle powiedziany komunikat i dlatego dziecko nie wykonało polecenia, o tyle na przykład tata uzna, że jest niegrzeczny. No i dziecko dostanie karę. No tak, to często łatka jest przyczepiana do takich dzieci Tak, jako leniwy. niegrzecznych. Leniwe, ty jesteś leniwy, gdybyś się postarał, to by ci się udało. Albo czego ty tutaj nie rozumiesz? A to potem rzutuje na przyszłość tych dzieci. No, oczywiście, to bardzo rzutuje na poczucie własnej wartości, na sprawczość. I proszę zobaczyć, my znowu tutaj mamy kółko, bo te dzieci będą później partnerami. Te dzieci będą później wchodziły w związki małżeńskie z tymi deficytami, więc kółko się będzie zamykać. Naprawdę można zmienić kawał tego świata, po prostu dobrze inwestując teraz swoją energię w wychowanie tych naszych małych Wiedzę, dzieci. wiedzę. I no, wiedzę, świadomość też, nie? Tak. Podnoszenie tej świadomości. Tak. Czy pary zgłaszają się na czas? Nie, rzadko kiedy. Ojej, jakbym tak miała policzyć chyba, ile par zgłosiło się przed czasem, przed czasem mam na myśli, zanim pojawiły się problemy, no to myślę, że nawet chyba nie musiałabym dłoni wyciągać. Oczywiście to nie jest tak, że tak nie ma. Dlatego sposób, właśnie wracam do psychoedukacji. Kiedy wydaję diagnozę, wydaję opinię i poświęcam czas na psychoedukację, to mówię też rodzicom, słuchajcie, to może nie być proste. To może się wiązać z problemami też pomiędzy wami i staram się pokazać, jak diagnoza, jak funkcjonowanie dziecka może mieć wpływ. I wtedy też uprzedzam, że szukanie pomocy nie jest niczym złym, że nie muszą sobie radzić sami. I nie ukrywam, że zdarza się oczywiście, że ci rodzice, część z tych rodziców, którzy są właśnie świadomi, przychodzą zanim się zacznie coś między nimi, ale dlaczego? Dlatego, że zaczyna się coś dziać z dzieckiem, coś, czego nie potrafią zrozumieć. A potem się okazuje, że to... Tak. I to oni do was, wtedy rodzice, przychodzą jest. i krok po kroku okazuje się, że coś się między nimi na przykład dzieje. A dziecko w inny sposób zaczyna reagować, bo jest niespokojne, bo też gdzieś coś czuje, ale nie rozumie, nie dostaje informacji. I to się zmienia. Więc Chyba w takich często dorosłym sytuacjach... wydaje się, że przecież to jest dziecko, które ono tego nie słyszy, ono tego nie widzi. Oj, tak. Bardzo zdziwieni są rodzice, kiedy nagle się okazuje, że dziecko słyszy, co mówili za ścianą i do tego dziecko, które ma spektrum, ma ADHD, ale mówi im, ale wy 3 lata temu powiedzieliście, że będę musiał na weekendy jeździć do taty, bo mama nie będzie chciała się mną zajmować. Siedzi. Siedzi to jest jedno, a dlaczego siedzi tak długo? Dlatego, że nie zostało wyjaśnione. Dziecko usłyszało jakiś komunikat, którego nie powinno słyszeć, bo rodzic twierdzi, że nie słyszy i zostało z tym komunikatem samo, więc przetwarza na własne umiejętności, według własnych możliwości, czyli między innymi rodzic mnie nie kocha, to przeze mnie. Tyle razy, ile słyszałam w gabinecie, to przeze mnie, bo krzyczałem, to przeze mnie, bo płakałam, to przeze mnie, bo nie chciałam iść do przedszkola, to mogłabym liczyć i pewnie dłoni by mi nie starczyło. Więc dzieci słyszą. I pamiętajmy, że wychowywanie to jest modelowanie. I dzieci modelują z nas nasze zachowanie, nasz sposób rozwiązywania problemów, sposób funkcjonowania na co dzień. I to, że my powiemy, słuchaj, tu nie ma się czym przejmować, to jest nieważne. Ale jednocześnie siedzimy północy i próbujemy rozwiązać problem. Dzieci też to widzą. To, że my mówimy, nie, nic się między nami nie dzieje, my dalej, tatuś i mamusia dalej się kochają. A mamusia albo tatuś śpi na kanapie, albo nagle znika, a dużo pracuje. Dzieci to też widzą.
i wpadają w taki dysonans. Co innego słyszę, co innego widzę. A do tego nie mają wyjaśnione, no bo przecież nie rozumieją jeszcze. Tym pytaniem też dążyłam do tego, czy na czas, bo wydaje mi się, że jest w relacjach taka bariera, taki mur, do którego dochodzimy, kiedy już na siebie, wiesz, nie można patrzeć. Pewnie są takie związki, takie relacje i że tam już po prostu nie ma co ratować, nie? Że to jest już za późno. Tak, zdecydowanie tak. Kiedy pojawia się tak naprawdę nienawiść, kiedy pojawia się, nie wiem, takie patrzenie już gorzej niż na wroga, no to tutaj nawet najlepsze plany naprawcze, nawet najlepsza ta psychoedukacja ponowna nic nie da. No bo jeżeli człowiek dla człowieka staje się wrogiem, jeżeli kompletnie nie ma zaufania wzajemnego do siebie, jeżeli jest takie stwierdzenie, że nie mogę na niego czy na nią liczyć i to jest tak mocne, że nie da się tego ruszyć, to zdecydowanie lepiej wtedy jest, żeby ta para się rozstała i osobno wychowywali to dziecko, ale w spokoju. I tutaj też, może nie będzie to popularne i pewnie zaraz fala komentarzy hejtujących się pojawi, ale muszę to powiedzieć. To wcale nie jest tak okej, kiedy rodzice mówią, że dla dobra dziecka będziemy razem. To nie jest dobre. Dla dobra dziecka to my mamy zapewnić mu spokój, taką klarowną sytuację, jasność, miłość i wsparcie. A kiedy kłócimy się notorycznie, kiedy cały czas są z byle powodu konflikty, z igły widły i dziecko się w tym wychowuje i dziecko idąc do domu zastanawia się, co będzie dzisiaj. Czy dzisiaj mama z tatą się pokłóci, czy dzisiaj tata będzie spał na kanapie, czy dzisiaj mama zabierze mnie i pojedzie do babci. Czyli nieprzewidywalność. To nie jest dobre. Właśnie, nieprzewidywalność. Czy w parach które wychowują atypowe dzieci, tak? Czy w parach, które wychowują neuroatypowe dzieci, w szczególności, gdzie te dzieci bardzo są przywiązane do pewnych schematów i według nich żyją i właśnie takie wyrzucenie ze schematu powoduje agresję. Bardzo często pokazują agresję, bo powoduje lęk i niepokój u dziecka, ale pokazuje dziecko agresję. I to jest między innymi to, o czym mówiłyśmy na początku, jak wpływa konflikt rodziców na takie dziecko, na zachowanie, funkcjonowanie. Wystarczy, że wyleci z tego swojego codziennego schematu, codziennej rutyny, bo nagle, niespodziewanie coś nowego się wydarzy. I już właśnie pojawi się napięcie u dziecka, lęk i może się pokazać to w zachowaniu agresywnym. A to będzie kolejny pretekst do kłótni. Jak go wychowałaś? No dobra, rozstajemy się. Okay. Jak mądrze się rozstać, jak mądrze się podzielić opieką? To jest trudne pytanie, bo jak mądrze? Mądrze to byłoby tak, że w zgodzie, spokoju i dla dobra dziecka. No niestety wiemy, że życie jest Właśnie chciałam zapytać, czy często tak się zdarza? Zdarza się, nie powiem, że nie. Zdarza się, że rodzice są świadomi tego, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. I to są najczęściej właśnie ci rodzice, którzy, powiedziałabym tutaj w tej twojej definicji na czas, przychodzą na czas. Bo oni też przygotowują to dziecko. I właśnie, i tutaj, co też muszę zahaczyć i powiedzieć, zaznaczyć, że coraz częściej zdarza się, że przychodzą pary do gabinetu, tylko że do gabinetu jako do psychoterapeuty dziecięcego w tym momencie do mnie, ale para po rozstaniu, ale jeszcze przed rozwodem i proszą o przygotowanie tego dziecka. Pytają, co mają zrobić, jak mają zrobić, jak się mają zachować, co mają dziecku powiedzieć, żeby nie zaszkodzić, co mają zrobić, powiedzieć, żeby ta relacja była fajna, dobra, spokojna, żeby dziecko nie czuło się winne, żeby dziecko też nie miało pretensji do któregoś z rodziców. I to jest to dobre rozwiązanie. To jest to rozwiązanie, które wspólnie opracowane pomoże i może zrobić wiele fajnego. Czyli współpraca, która wymaga takiego dojrzałego podejścia do Dokładnie. sprawy, a zawsze nadrzędne jest dziecko. Dokładnie. No właśnie, a jeżeli tej zgody nie ma, a szczególnie w wychowaniu tych osób neuroatypowych, bardzo ważne są jakieś przyzwyczajenia, schematy i teraz dzielimy się obowiązkami, dzielimy się opieką, ale ty wychowujesz inaczej, ja wychowuję inaczej.
I to chyba jest częsty problem. Nie ma tej generalizacji, nie ma jednego wzorca i właśnie Tak. tata jedno, a mama drugie. To jest bardzo trudne, dlatego że idąc dalej albo posługując się dalej tą teorią umysłu, o której już mówiłam, to dziecko na przykład z zespołem Aspergera jeszcze w tej naszej klasyfikacji w 11, nie? Które najczęściej jest bardzo inteligentne, też bardzo łatwo, pomijając oczywiście szkody dla rozwoju, ale bardzo łatwo zobaczy, jak może manipulować, jak może wykorzystać, tak? To, że mama się na coś nie zgadza, ale wystarczy, że powiem tacie, no, bo ja bym chciała, ale mama mówi, że nie mogę. No to co zrobi tata, który jest w konflikcie z mamą? Chodź, kupię ci to PlayStation, tak. No i znowu nawarstwia się konflikt także wtedy pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ale też z drugiej strony dziecko, które w jednym domu ma jakiś tam jeden swój schemat, tak, rytuały, w drugim ma inne. Czasami ten sam moment przejścia może być bardzo trudny dla dziecka, bo to się wiąże z napięciem, zanim przełączy się z jednego trybu na drugi, tak, w tym domu. To jest kolejna rzecz. Następna rzecz to jest to, że jeżeli już tak jest, to w głównej mierze, ponieważ wiem, że nie zmienię funkcjonowania taty, bo nie przekonam, jeżeli to tata ma inny sposób wychowywania. Ale co mogę zrobić? Mogę poszukać sposobów dla dziecka. Czyli zachęcić do wytłumaczenia, zachęcić do pokazania, dlaczego tak się może dziać. Do tego, że czy to, że mogę, to znaczy, że muszę zrobić tak, a nie inaczej. I wtedy tak naprawdę praca już ściśle z dzieckiem, nie z tą parą, która się rozstała, bo oni nawet jak przyjdą do gabinetu, a przychodzą, bo na przykład tata zmusił mamę, czy mama tatę, przychodzą do gabinetu, ale oni nawet wtedy siedzą najczęściej obróceni. Tak, albo jak rozmawiają, to nie, no ty to zawsze widzisz to inaczej. No tak, oczywiście ty to nawet na to nie zwracasz uwagi, tak? Zawsze, nigdy, to są słowa klucze. Oj, to są zniekształcenia poznawcze, błędy w naszym myśleniu, tak? Zawsze, nigdy, każdy, wszyscy. Straszne, no zawsze, jak słyszę, no wszyscy to widzą, tylko nie ty. To aż mnie często korci, czy to malutkie dziecko właśnie urodzone w Hiszpanii też już, no bo jak wszyscy, to wszyscy, nie? Tak już troszeczkę żartując sobie wtedy z rodziców. Natomiast, no niestety tak jest, że jeżeli mamy dwa różne systemy wychowawcze, to będzie szkodziło w jakiś sposób dziecku. Ale jak się dogadać, jak przekonać, że mój system jest lepszy niż twój system? No, na to domyślam się, że nie ma gotowego rozwiązania, nie? Ale rozmawiać Rozmawiać zawsze trzeba, tylko tak z doświadczenia gabinetowego myślę, że rozmawiać niekoniecznie ze sobą w cztery oczy, bo te rozmowy najczęściej, jeżeli nie mamy wspólnego przymierza, nie mamy może nie chęci porozumienia się, bo to deklarują zazwyczaj rodzice nawet po rozstaniu, ale nie mamy umiejętności i narzędzi do tego. I na przykład, kiedy przychodzi para do gabinetu w okresie takim około rozwodowym albo już po rozwodzie i jest taki problem, to proponuję na przykład taką metodę 1-1-1, czyli ustalacie wspólnie jedną rzecz. To nie jest dużo na tydzień. Jedna nagroda, jedna jakaś konsekwencja i jeden obowiązek dla dziecka. Wspólny w obu domach. To nie jest dużo, to jest tylko jedna rzecz. No, nie dacie rady, resztę się nie musicie dogadywać, ale jedną rzecz, no kto jak kto, ale wy nie dacie rady. I tak troszeczkę tutaj taką podjazdową metodą, ale na przykład takie narzędzie, taki sposób podpowiadam rodzicom. I faktycznie wtedy, kiedy oni próbują dojść do takiego porozumienia, nie przekonać siebie nawzajem, że twoja metoda jest zła, twoja nie, tylko dojść do wspólnego porozumienia, to czasami ma to szansę. Ja rozumiem, że od tej jednej rzeczy nagle się okazuje, że to działa, to może drugiej dogadamy. Jest też takie drugie narzędzie, taka druga rzecz, bym powiedziała, dla rodziców, szczególnie takich opornych, którzy nie chcą się przekonać, chociaż tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo złe sformułowanie przekonać, to jest taki sposób eksperymentujmy. Okej, dobra, słuchaj, rozumiem. Rozumiem, że uważasz, że dziecko
może do tej 24 sobie grać, no bo dzisiaj to jest na porządku dziennym i wcale ta zachwiana rutyna, czyli że w domu u mamy o 21 idzie spać, nie ma nic tutaj do rzeczy, rano jest wypoczęty i idzie spokojnie do szkoły. Ja rozumiem, okej, dobra, to słuchaj, to ja się z tobą zgadzam na ten tydzień, ale zróbmy pewien eksperyment, bo jestem bardzo ciekawa. Wiesz, ja jestem ciekawska z natury. Poproszę ciebie, żebyś przez ten tydzień spróbowała położyć dziecko o tej 21:30, ale powiedz dziecku, że to ja tak podpowiedziałam. Wiesz, żeby się na ciebie tam nie gniewało, że nagle coś tam. Ja zaraz też z dzieckiem porozmawiam, tak, żeby nie było, że to twoja wina. Połóż o 21:00. Spróbuj mówić prostym komunikatem. Wychodzimy teraz, na przykład, tak? Chociaż to też nie jest dobry komunikat, no bo teraz będzie za późno już. Ale na przykład, nie wiem, załóż czerwoną kurtkę. Prosty komunikat, tak? I podpowiadam 2-3 narzędzia, które wiem, że się sprawdzą, chociaż w 90% u dzieci neuroatypowych. I w ten sposób namawiam do eksperymentu. I kiedy rodzic, no chociażby deklaratywnie współpracujący, chce mi pokazać, że się mylę, bo przecież będzie chciał mi pokazać, że się mylę, nie? No gdzie ja mogę mieć rację? Sporo podstępów tutaj w tej ma terapii. rację. Psychologiczne sztuczki. Przecież rodzic ma rację. No kto zna dziecko? Rodzic, nie ja, prawda? Więc chcąc pokazać mi, że rodzic ma rację, a tu nagle okazuje się, że wow, ale dziecko wykonuje polecenia. Wow, ale dziecko rano wstało, faktycznie. I ja już też właśnie po postawie, po tej mowie niewerbalnej, kiedy rodzic przychodzi, czy jedno z partnerów wchodzi do gabinetu, to ja już po tej takiej niewerbalnej postawie widzę, że chyba wygrałam. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze wygrywam, broń Boże, ale zdarza się, że tak. Nie, no to jak wygrywać, to wygraliśmy. To już nie ma tak, że... Tak to ujmuję. Oczywiście na początku sukces biorę tak trochę narcystycznie. Ja myślę, że rodzice też bardzo by chcieli, że to jak wygraliśmy, to wszyscy. Zawsze tak słyszą, tak już poważnie, to zawsze rodzice, przynajmniej u mnie w gabinecie para, jak pracuje, czy jak pracują rodzice i dziecko, czy jak pracuje samo dziecko, zawsze słyszę, to w większości twoja praca. Ja jako terapeuta poznawczo-behawioralny daję ci narzędzia, tłumaczę narzędzia, ćwiczę z tymi narzędziami. Ale praca jest twoja. Od tego mamy tak zwane prace domowe, prace osobiste w tym nurcie. Praca jest twoja. Rodziny patchworkowe. Czyli co dzieje się wtedy, kiedy rozstajemy się, mamy na pokładzie dzieci i wchodzimy w nową relację. No i tutaj też różne warianty. No, nie wiem, czy chcę zamknąć dyskusję, że tam też się pojawiają dzieci, czy na potrzeby dyskusji mówimy o różnych wariantach, więc zostawię tak. Rodziny patchworkowe. Czy udaje się to pożenić i czy to mogą być dobre relacje, nowe? Mogą, oczywiście. Dlaczego nie? Mogą, tylko to wymaga dużo pracy z każdej strony. Jeżeli ta druga strona ma dzieci, ale neurotypowe i nie wie nic, czy o spektrum autyzmu, czy o ADHD, albo wie tyle, co w telewizji, czyli często mity, no to warto jeszcze raz przeprowadzić taką edukację w tym kierunku. I taką edukację z odniesieniem do tego konkretnego dziecka. Warto też, żeby w czasie tej pracy takie wzajemne poznawanie się nie dotyczyło tylko, że poznają się partnerzy, ale poznaje się partnerka czy partner, ten wchodzący, właśnie z dzieckiem. I to nie tylko jakie ma zwyczaje, ale przede wszystkim jakie ma reakcje, jak patrzy na świat, jakie postępowanie może pomóc, jakie moje własne reakcje na dziecko będą działały i czego nie brać przeciwko sobie. I dlatego tutaj ciągle będę naciskała na tą psychoedukację i edukację, ponieważ no niestety to jest dość częsty błąd, że właśnie niewykonanie jakiegoś polecenia albo jakieś takie zachowanie pokazujące się poprzez agresję, a jest to niepokój najczęściej, jest traktowane jako przeciwko mnie.
I zrozumienie tego, że to nie jest przeciwko mnie, bo ja jestem nową partnerką twojego taty, czy nowym partnerem twojej mamy, tylko jest to pewien objaw, że dziecko mogło się poczuć nieswojo, zdenerwować się, że ja mogłam coś takiego nieświadomie zrobić, co pobudziło dziecko. Poznanie tego i zrozumienie pomoże. I pomoże nie tylko w relacji ja-dziecko, ale przede wszystkim w relacji ja, mój nowy partner, czy moja nowa partnerka, no bo robiąc kółko, zmniejszamy ilość konfliktów. A kiedy się poznawać? Bo myślę, że może towarzyszyć temu często dylemat, czy to już, czy za wcześnie, no a poznawać kogoś, z kim my jesteśmy w niepewnej relacji, to może robienie mętliku w głowie dziecka. Kiedy jest ten moment właściwy? Tutaj bardzo dobre sformułowanie padło, niepewna relacja. My powinniśmy być jednak pewni tej relacji. No bo szczególnie jeżeli będziemy mówiły tutaj o dzieciach właśnie neuroatypowych i ten schemat, ta rutyna, o której tutaj już było sporo, pewność, przewidywalność, to jest ważne i to jest fundament. I nagle wprowadzana jest osoba, która zaraz zniknie. To nie jest dobre. Natomiast kiedy no oczywiście nie możemy być nigdy 100% pewni, no wiadomo, no życie bywa różne, ale kiedy już wiemy, że chcemy stworzyć związek, to najpierw poznajemy, byłoby tak dobrze, powiem tak, gdybyśmy poznawali tego partnera czy partnerkę z naszym dzieckiem bez naszego dziecka. Czyli właśnie przeprowadzili taką edukację, właśnie pokazali na przykładach, jak to nasze dziecko funkcjonuje. Na przykładach chociażby wspólne wyjście, jak mogłoby wyglądać wspólne wyjście do restauracji, że to, że dziecko się nagle uaktywni i nie wiem, ktoś zwróci nam uwagę, no to trudno, no zwróci. Muszę się z tym liczyć, ale jakoś nie muszę się tym przejmować, tak? Na przykład. I pokazanie w życiu codziennym, jak wygląda to życie, no i może zapytanie, jak się z tym masz? Jak to widzisz? Czy w ogóle dasz radę? Czy tak to widziałeś? Czy też inaczej? Bycie na co dzień, przebywanie z dzieckiem neuroatypowym. Jest inne randkowanie niż to, które pamiętamy może z lat takich młodzieńczych, kiedy nie było tych zobowiązań i później sobie wyobrażamy, że to tak będzie dalej wyglądać. No zdecydowanie, bo kiedy randkujemy, to mamy tak naprawdę większą część przyjemności. Ale kiedy zaczynamy budować życie codzienne, do tego już jako dorośli z zobowiązaniami, no to jednak mamy więcej zobowiązań niż codzienności. No i teraz, czy włożymy tą pracę jak przy parze, która już gdzieś tam jest i na przykład pozwolimy sobie wzajemnie na czas wolny, pozwolimy sobie na wzajemne wsparcie typu okej, to słuchaj, to dzisiaj ja posiedzę przy młodym czy przy młodej, a ty się wyśpij, jutro ty na przykład, tak? Czy, nie wiem, żona wrzuci w harmonogram, jak będą wspólnie go robić, ten czas dla męża i dla jego kumpli, że no niech wyjdzie, no bo jak nie nabierze sił, to nie będzie miał też werwy, żeby potem pobawić się z dzieckiem, żebym ja mogła iść do kosmetyczki. Na przykład takie prozaiczne rzeczy, tak? Które też powinny się dziać, że nie znajdziemy czasu dla siebie. Bo to jest bardzo ważne i to jest coś, o czym pary zapominają, o czym nawet tutaj nie było powiedziane. Czas tylko dla siebie. To, że mamy neuroatypowe dziecko, to nie znaczy, że my mamy być w roli ofiary. Że 100% czasu musi być tylko i wyłącznie dla tego dziecka. Oczywiście są różne sytuacje, różnie funkcjonują dzieci i zdarza się tak, że mama rezygnuje z pracy i wtedy ten czas dla dziecka jest większy. Ale to też nie znaczy, że 100% musi być tylko dziecko. My też jesteśmy. Zapominamy o tym, że taka para, taka rodzina są tak naprawdę zbiory. Że część wspólna, czyli cała nasza, nie wiem, trójka, czwórka, część, kawałeczek takiej części osobnej, czyli każdy z nas oddzielnie. Dziecku organizujemy zajęcia dodatkowe dla samorozwoju. No a co z nami? My nie potrzebujemy? No potrzebujemy. Potrzebujemy czasu na odreagowanie. Ale też ten zbiór, gdzie jesteśmy tylko ja i ty. A to niestety bywa też trudne, chociażby przez izolację społeczną, która też jest przyczyną rozpadu par. Ponieważ czasami naprawdę trudno jest zafunkcjonować z dzieckiem, szczególnie w nowej sytuacji neuroatypowym, więc rodzice często wycofują się ze społecznych sytuacji, typu właśnie wyjście do restauracji, do kina na przykład. Ale też, no niestety z przykrością muszę powiedzieć,
Wycofanie społeczne dotyczy też często rodzin, czyli dziadkowie. Nie pojedziemy do babci, bo babcia uważa, że jesteś niegrzeczna, że robisz za dużo hałasu. Nie dość, że uważa, to jeszcze to mówi. I dla ochrony babci dziecko, które jest żywym złotem, żywym srebrem, biega, krzyczy, skacze, bo typowy ADHD-owiec, który musi energię spalić, no nie pojedzie do babci, bo babcia potrzebuje ciszy, spokoju. Ale te więzi zaczynają nie tylko między babcią a wnukiem czy wnuczką się rozpadać. Pojawia się konflikt dalej. Tutaj mówimy o parach, ja wiem, ale też miejmy na uwadze, że na przykład taki konflikt matka a dorosłe dziecko z pary będzie miało też potem przełożenie na relacje w parze. Tak? No bo, a ty nie chcesz już ze mną jeździć do moich rodziców. A to wycofanie się z tego życia społecznego, z życia publicznego w jakiś sposób pewnie wpływa na potęgowanie się frustracji rodziców. Jeżeli wrócimy do typowego randkowania, no to mieliśmy czas, w którym to byliśmy w kinie, w teatrze, byliśmy na koncercie, byliśmy tu, tam, nad jeziorem, na basenie, wszędzie. A tu nagle zamiast spotykać się ze znajomymi, no jeszcze na początku spotykaliśmy się, to poszliśmy do tych znajomych, którzy mieli dzieci, to do tych, no ale nagle okazuje się, że nasze dziecko niekoniecznie zgra się z dzieckiem naszych znajomych i raczej spotkanie to jest burza, więc rezygnujemy z tych spotkań. No i nagle okazuje się, że siedzimy w domu. I co się dzieje w naszej głowie? Tam jest jedna wielka burza problemów, trudności, zniechęcenia, zrezygnowania, braku sprawczości, obniżenie nastroju i problemy w relacjach ja-partner. No właśnie. Szalenie trudno jest utrzymać ten jakościowy poziom relacji. Myślę, że to teraz uniwersalne, co powiem, podczas gdy pracujesz, więc tam są stresy. Masz pewnie jakiś kredyt, więc to jest jakiś rodzaj smyczy też stresy. Najczęściej. Podobno nic nie łączy bardziej niż kredyt. Do tego właśnie zobowiązania, odpowiadasz za kogoś, śniadania, jeszcze te wszystkie dni kasztana, kamyka, patyka i tak dalej, to też cię stawia w stan takiej najwyższej gotowości, czasami nawet w środku nocy, bo się przypomni. Najczęściej u ADHD-owca w środku nocy. No i teraz albo ta druga osoba stanie się takim partnerem w tym przedsięwzięciu pod tytułem dom, albo będzie tam tyle takiego stresu wynikającego z życia codziennego, że to się rozwali. Nie podołamy. I teraz, jaka jest jakaś taka rada uniwersalna, co robić, żeby ten dzień był jakościowy dla naszej relacji, nawet w tym natłoku rzeczy? Przede wszystkim nie traktujmy rodziny i nie traktujmy siebie na zasadzie żona pracuje w domu, czyli te wszystkie tam obowiązki ma, a mąż jej pomaga. Nie. To nie tak. Nieważne, czy to para z dzieckiem neuroatypowym, czy uniwersalnie każda inna. Ważne jest to, o czym powiedziałaś, współpraca razem na równych warunkach, podział obowiązków. I to jest bardzo ważne. To nie jest tak, że mężczyzna nie może, wstawić prania. To nie jest tak, że mężczyzna nie może ugotować. Wielu mężczyzn gotuje lepiej. Ale w zamian byłoby fajnie, jakby żona zajęła się posprzątaniem. I taki podział obowiązków, czyli co i ile mogę ja dać siebie i ty, będzie zmniejszało troszeczkę to zmęczenie. Ale będzie też wprowadzało pewnego rodzaju rutynę dla nas też jako dla pary i jednocześnie zmniejszało taką stratę czasu na inne bzdurki, typu dochodzenie, kto co ma zrobić. Jednocześnie dawało nam czas na przykład na rutynę, herbatka wieczorem, kiedy dzieci śpią. Wiem, że jestem zmęczona totalnie, ale 5 minut. Nawet w ciszy. 5 minut. Taka rutyna w stylu raz w miesiącu. Jeżeli nie mogę nigdzie do żadnych dziadków, ani nigdzie podesłać dzieci, to chociaż staram się tak ułożyć pracę, jeżeli mam taką możliwość. Dzieci będą w placówce jakiejś, szkoła, przedszkole, to raz w miesiącu albo raz na jakiś czas zróbmy coś razem. Ale to coś, co nie będzie poświęcone dzieciom, domu. Nie. Ustalmy, że mamy w ciągu dnia, czy weekendu, taki czas, kiedy mówimy o wszystkim, ale nie ma tam dzieci, nie ma rachunków, nie ma kredytu. Jesteśmy my i rozmawiamy o tym, co było dla nas przyjemne.
Pamiętajmy, że to, co mówiłam w międzyczasie, że budowanie relacji, czy po prostu relacji, czy relacji intymnej, to nie jest tu i teraz. Nawet zobacz, żebyśmy my się tu mogły dzisiaj spotkać, czyli zbudować jakąś relację biznesową, że tak powiem, to wcześniej co się musiało zadzieć? Chwila terapii. Co się wcześniej musiało zadzieć? No trzeba się było wcześniej usłyszeć. Dokładnie, A zadzwonić, to kolejne napisać. rzeczy, bo ja już byłam pełna obaw. Czy będziesz, miałaś chrypę? Tak, nie miałam ja już głosu. się martwiłam. Tak, Wiesz. dokładnie. No faktycznie dużo się Dokładnie. działo. I dokładnie to samo jest w relacji takiej partnerskiej, małżeńskiej. Dużo się dzieje w ciągu dnia. My często jesteśmy zabiegani, tak jak mówisz, głowę mamy, myśli mamy zupełnie gdzie indziej. Natomiast napisanie SMS-a 3 sekundy, napisanie tak z półki seksuologicznej pragnę cię. No może za 2 sekundy. Szczególnie, że dzisiaj możemy mówić zamiast pisać. Napisanie dzięki, że jesteś. Tęsknię. Kiedy idę na zakupy, jeżeli mam możliwości finansowe, kupienie nie tylko ziemniaków, chleba, masła, proszku do prania, ale fajnych, nie wiem, skarpetek chociażby dla męża, żeby pokazać, patrz, pomyślałam o tobie, bo były z pomidorkiem i przypomniało mi się, że lubisz pizzę, tak? Takie drobne rzeczy, które nam pozwolą pokazać tej drugiej stronie, że myślimy, że jesteśmy cały czas, tak? Pamiętam, jak prowadziłam warsztaty dla rodziców zupełnie z innego tematu, bo tranzycji dzieci. Natomiast była tam mowa o różnicy w budowie mózgu. I to jest bardzo ważne, bo kiedy mówimy o tym, jak para pokazuje sobie to, że się kocha, jak powinna tak naprawdę, na co powinna zwracać uwagę, to często jest tak, jak zapytałam, to też takie odpowiedzi dostałam, kiedy zobaczysz, kiedy zrozumiesz, zauważysz, że mąż, partner ciebie kocha. Kiedy? To jest pytanie do ciebie. To pytanie do Tak? mnie teraz. No to ja nie chcę tak polecieć, no, że każdego dnia, wiesz, jak coś, każdym gestem. No na przykład, konkretną rzecz tutaj powiedz. I według ciebie oczywiście, nie musisz... Samo to, że dzisiaj tutaj przyjechałam, zawsze dostaję jakąś wiadomość typu, wiesz, no, powodzenia, myślimy o tobie. Mój mąż jest teraz z dzieckiem, więc to też jest dla mnie jakiś wyraz tego, że ja tu, wiesz, mogę ze spokojną głową być i tak dalej. Na Więc przykład. to są takie wyrazy miłości. Teraz uwaga. Mąż, partner może wcale nie powiedzieć, słuchaj, kocham cię rano. Ale wiesz, może jechać zmienić ci opony na zimowe. Może, nie wiem, posprzątać w samochodzie, jak już jestem w tym temacie. To akurat dziękuję mojemu mężowi, gdyby nie on. Czyli otrzymują takie wyrazy miłości. Tak, mężczyzna pokazuje w bardziej praktyczny sposób. I to też warto zauważyć. To, że ja wcale nie muszę z tymi oponami jechać, to, że ja nie muszę posprzątać, to, że ja nie muszę czegoś tam zrobić, bo on to zrobił, żebym ja nie musiała. A ja wcale nie prosiłam. I kiedy nie będziemy czekać na to, kocham cię, na te bukiety kwiatów, które powinniśmy dostawać, oczywiście to nie znaczy, panowie, że nie mają, szanowni panowie, że nie macie nam dawać tych kwiatów, tak? Ale kiedy nie będziemy tylko na to czekały, ale w ciągu tego całego dnia zobaczymy, że mąż tak z siebie zrobił coś, co nie było w naszym grafiku, w naszej rutynie, to też warto powiedzieć, dzięki, to było miłe. Warto to zauważyć. Ale też sobie pomyślałam, że ważne jest to, jak będziemy różne rzeczy odbierać, bo w zdrowej relacji pomyślisz sobie, wymienił tam te opony, bo chciał, a w niezdrowej pomyślisz sobie, gdzie on zabrał to auto i czemu go nie ma dłużej. I wiesz, to też chyba zależy od naszego podejścia do właśnie sprawy. Ale tutaj, no wiesz, my mówimy o tym, o sytuacji, w której my jednak staramy się dbać o tą relację i staramy się taką więź utrzymać. Natomiast kiedy już się coś psuje, to najpierw nad takim wzajemnym zaufaniem popracujemy, tak? Popracujemy nad tym, że my w ogóle chcemy pracować dalej nad naszą relacją. A dopiero potem będziemy interpretowali odpowiednio zabranie tego samochodu. To jak wszystko jest okej, no to później to się przełoży na kolejne rzeczy. Ja usłyszałam kiedyś, chyba jak przygotowywaliśmy się do ślubu, że od takiego starego małżeństwa, że radzą, żebyśmy pamiętali, może nie teraz, bo wtedy było się w takim, nie mieliśmy dzieci i tak dalej, ale to była rada na przyszłość, żeby pamiętać o tej wspólnej kawie, czy czymś właśnie w jakimś takim czasie
dla siebie. I wtedy wydało mi się to takie po prostu dziwne, śmieszne, że po co przecież jesteśmy cały czas ze sobą. Dopiero później, jak się nawarstwiają i obowiązki, pojawiają dzieci i tak dalej, no to się okazało bardzo cenną wskazówką. Coś jeszcze byś dopowiedziała z takich drobnych rzeczy? Z takich drobnych rzeczy tak naprawdę bądźmy uważni. Ja wiem, że jesteśmy zabiegani, jak większość z nas, tak. Bo zaraz pewnie taką kontrę bym usłyszała, jak być uważnym, kiedy muszę biegać. Ale proszę Państwa, taka fajna zabawa, która jest jednocześnie narzędziem z jednej z terapii, z nurtów terapeutycznych. 5 zmysłów. 5 rzeczy, które widzę, 4, które słyszę, 3, które węchem ogarniam, 2, które mogę dotknąć i 1, którą mogę poczuć w ustach, czyli smak. 5 zmysłów, tu i teraz, na ugruntowienie. To jest też dobre na związek. 5 fajnych rzeczy, które mogę powiedzieć partnerowi, partnerce, które mogę zrobić. 1 fajną rzecz, którą mogę, nie wiem, ugotować, kupić. Nawet niech to będzie raz w tygodniu. Ale niech będzie. Pamiętajmy, że to nie o to chodzi, żebyśmy sobie codziennie słodzili od rana do wieczora, bo nadmiar cukru też szkodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy siebie widzieli, o sobie pamiętali, szanowali siebie wzajemnie, też swoje decyzje i przede wszystkim rozmawiali. Co widzisz, co słyszysz, co czujesz. A taka zdrowa relacja przełoży się na dobrostan naszego dziecka. Zdecydowanie, co przełoży się na dobrostan całej rodziny. Jeżeli miałabym tak troszeczkę, bo mówię teraz o tym, bo boję się, że zapomnę po prostu na koniec, ale jeżeli mogłabym zdecydowanie zauważyć, tutaj chcę nawiązać troszeczkę do tych powodów rozpadu i też możliwości powrotu. Co jest ważne, małżeństwa czy pary nie rozpadają się dlatego, że dziecko ma zaburzenia. Nie dlatego. Tylko właśnie przez te wszystkie powody, o których tutaj mówiłyśmy, tak? Komunikacja, izolacja, finanse, brak snu, brak wsparcia. Nie dlatego, że dziecko ma jakieś zaburzenie. I to musi paść, dlatego że jeżeli tak by było, no to przepraszam, dlaczego rozpadają się małżeństwa, pary, gdzie dzieci nie mają zaburzeń neurorozwojowych. Czyli istotna jest dobra wola, gotowość, dojrzałość, wizyta u specjalisty. Tak. Bo czasem jesteśmy w momencie, kiedy nie da się już tego samodzielnie rozwiązać. Ale też, bo tutaj, przepraszam, że się wtrącę, mówisz, nie da się samodzielnie rozwiązać, ale też pamiętajmy o tym, że specjalista stojąc z boku właśnie widzi trochę inaczej, bo nie jest emocjonalnie w żaden sposób, przynajmniej nie powinien być, broń Boże, emocjonalnie w żaden sposób związany z taką parą, czy z parą i dzieckiem, więc widzi też inaczej. I może taki ten inny troszeczkę realizm sytuacji pokazać, i troszeczkę zarazić rodziców. I wtedy też, kiedy uda się i tych rodziców, tą parę z takiego zapętlenia wyciągnąć, to automatycznie sami potrafią potem troszeczkę inaczej myśleć, wnioskować, radzić sobie. No tak, bo my wpadamy w takie schematy, które już znamy i w tym się... I w zapętlenie. Ale jeszcze, przepraszam, bo ja się uduszę, jak tego nie powiem. Bardzo bym chciała też powiedzieć, że są takie pary, takie osoby, które przychodzą do terapii, bo jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, co jest dodatkową przeszkodą, kiedy rodzice są neuroróżnorodni i do tego mają neuroróżnorodne dziecko. To już w ogóle jest kombo. Ale chciałam bardzo powiedzieć, że są takie pary, które przychodzą do terapii, chodzą indywidualnie, przychodzą też jako para, są neuroróżnorodni, mają neuroróżnorodne dzieci i bardzo mocno pracują, wychowują i mają świetne efekty. I mam taką panią właśnie w terapii. Świetna praca, dużo pracy, świetne efekty, wspaniała rodzina. Więc można, proszę Państwa, można, tylko dużo pracy. No i chyba to potrzebowaliśmy wszyscy usłyszeć, że można i że się da.
Psychoedukacja to jest hasło, które powinno nam Tak. dźwięczeć dalej w uszach, w kolejnych odcinkach i tak dalej. Bardzo dziękuję za pozostanie z nami do końca, wysłuchanie tej rozmowy. Zachęcam do tego, żeby subskrybować, wtedy nie umknie Wam żaden nowy odcinek i żaden nowy gość i mam nadzieję, że ciekawa rozmowa. Dziękuję raz jeszcze naszej specjalistce. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie w tak ważnym temacie. Dbajcie o siebie.